Witam serdecznie na drugim dniu Forum Głuchych. Międzypokoleniowe, ale także osoby, różne osoby. Mam nadzieję, że dzisiaj dwa tematy, kultura słyszących, głuchych, jak tutaj wygląda ten kontakt, będzie tutaj bardzo dobre, bardzo mocne, bardzo będzie ostro, zobaczymy, mam nadzieję, trzymam kciuki. No, jeżeli będzie tak łagodnie, spokojnie, no to nie bardzo. Dobra, po pierwsze chciałem zapytać każdego z osobna, jak ma na imię, skąd jest, czym się zajmuje na co dzień. Także kultura, jak to odbieracie? Co to dla was jest? To słowo, kultura. Żeby nie opowiadać tylko po prostu wasze odczucia, kultura. Co dla nas oznacza. Dobrze? Od której strony zaczynamy? Wczoraj tak samo było, że nawzajem się... Okej, to w tą stronę. Cześć, ja jestem... Dobra, jestem Jola, pochodzę z okolic Mławy. Na co dzień zajmuję się obowiązkami domowymi, zajmuję się również dziećmi. Co jeszcze było? Czym się zajmujesz już i co znaczy słowo kultura? Co to dla ciebie znaczy? Dla mnie kultura to jest jak również Brakuje słowa. To może wrócimy do ciebie na koniec. Dobrze? Okej. Cóż, na co dzień to jakby studiuję, nie na razie. Jeśli chodzi o to... Nie powiedziałaś, jak się nazywasz? Nazywam się Weronika Tobarec, jesteśmy na Warszawie, tak? Więc jeśli chodzi o kulturę głuchych, to co dla mnie oznacza, to jest takie środowisko po prostu, które jest jakby w pewien sposób wyodrębnione i które ma swoją jakby tożsamość, pewien jakby sposoby zachowania, no coś takiego. Dziękujemy. Ja jestem Kinga. Nazwisko to Hołda Justycka. Mój znak migowy to jest taki. Mieszkam w Katowicach. Ja zajmuję się w Katowicach, pracuję, krótko prowadzam po muzeum, opowiadam o głuchych. Także prowadzę warsztaty dla dzieci głuchych, fotografii, malarskie, nie tylko to, ale też raz w roku organizuję wystawę głuchych. Pokazuję właśnie tutaj ten temat, jak ważne jest, że głusi mogą właśnie wystawiać swoje rzeczy. Tak naprawdę słowo kultura to jest tożsamość. Ma dwa światy. Pierwszy świat to głusi, a drugi to słyszący. Ja jestem, tutaj jest pomiędzy. Dlaczego? Bo świat głuchych to jest tam, gdzie się przyzwyczaiłam, gdzie byłam. A ta druga, kultura słyszących, no to troszeczkę ciężko mi jest tutaj z nią się połączyć, dlatego, bo nie ma tutaj, jest problem z komunikacją. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mam mówić, Miga, czy wszystko razem? Nazywam się Maria. Mój znak migowy to jest taki. Dlatego, że nazywam się też Skoczyńska, więc skakamy. Skoczyńska? Skoczyńska. Na co dzień studiuję literaturoznawstwo na doktoracie na Uniwersytecie w Poznaniu. I dla mnie kultura to jest tradycja, to jest język, to jest tożsamość, to jest grupa społeczna.
Chyba tyle z mojej strony. Dziękuję. Nazywam się Karolina Czaban. Z wykształcenia jestem dietetykiem. Na co dzień pracuję. Czym jest właściwie dla mnie kultura? Dla mnie w kulturze jakby jest kilka światów, tak? Jest słyszący, jest słabo słyszący, głusi. I ja jestem na tym dotychczas przez 20 lat na tym pomoście byłam. W końcu trafiłam do świata słabo słyszących, więc mamy takie swoją odrębność, swoją kulturę, swoje jakby oczekiwania i się w tym najlepiej odnajduje, tak? Taki swój język mowy ciała i jest kultura. To tyle, co mi przychodzi do głowy. Super, dziękuję bardzo. Nazywam się Aisha Bobokrowska. Jestem po technologii żywności, żywienia człowieka. Na co dzień to wyceniam okna i drzwi. I dla mnie kultura to właśnie połączenie dwóch światów, właściwie każdego, na czym może inaczej. Kultura to jest po prostu przestrzeń, gdzie możemy wyrażać siebie, kontaktować się z innymi ludźmi, to jest przestrzeń na wymianę różnych doświadczeń, na wymianę też kreatywnych działań, na podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa i to jest po prostu dla mnie przyczyn, żeby pokazać siebie z jak najlepszej strony, albo też pokazać te gorsze strony w taki sposób, żeby dotarło do drugiej osoby. Ja nazywam się Eugeniusz Morawski. No, dawniej działałem właśnie w sporcie i tak samo robię to teraz. Słowo kultura, no właśnie, każdy mówi, że ma dwa światy, głusi i świat słyszących. Tutaj też w świecie głuchych też jest świat słabo słyszących. Myślę, że ważne jest tutaj, żeby to było ze sobą współdziałało, żebyśmy właśnie mogli się nawzajem rozwijać, żeby słyszący mogli uczyć głuchych, a głusi słyszących. Mamy różne charaktery i gdzieś tam dlatego warto właśnie tutaj się wymieniać. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Romanowski Robert. To jest mój znak migowy. Pochodzę z Łodzi. Od przedszkola i podstawówki i zawodówki, tam chodziłam też do Łodzi. Właśnie specjalna grupa, też pracowałam jako ślusarz, a potem tapeciarz i też magazyn, eksportowaliśmy różne rzeczy. Teraz jestem w sporcie, działam w sporcie. Kultura co znaczy? Kultura może być materialna. Językowa. Co jeszcze? No, to wszystko. Ja nazywam się Agnieszka Szeliga. Ja pracuję w biurze, też jako lektor języka migowego, PJM. Kultura, co to jest? Dla mnie, w skrócie, jest to podobnie, że jestem w kulturze, na przykład w teatrze, teatr, film, też różne obrazy. Podobnie sposób pokazania tego, co mam w środku, pokazuje to na zewnątrz. To jest bardzo ważne. Bez tego nasze życie byłoby nudne. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Daniela Fuła. Na co dzień mieszkam w Poznaniu. Skończyłam tam fotografię oraz studia magisterskie media interaktywne. Czym jest dla mnie kultura? Kultura to jest taka płaszczyzna, na której wszyscy spotykamy się, by odczuwać bodźce. Każdy z nas, widząc obraz, czytając coś, może odbierać to w inny sposób i to, że możemy o tym wspólnie dyskutować, jest jakby kultura jest po prostu płaszczyzną wymiany doświadczeń, pomostem między wszystkimi. Każdy z nas jest różny i to jest duża wartość. Dziękuję.
Nazywam się Bartosz Więcnowski, jestem z Piaseczna koło Warszawy. Ukończyłem architekturę wnętrz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuję się pracą, to znaczy ja jestem projektantem i kreślarzem technicznym, to zwany CAD, czyli wszystko robię technicznie na komputerze i pracuję na Ameryki. Dla mnie kultura, czym jest dla mnie kultura, to kultura jest dla mnie taka różnorodna i tak naprawdę jest stworzona przez wszystkich ludzi. I to jest takie miejsce, gdzie można tak naprawdę dyskutować, wszystkie ze sobą rozmawiać, tworzyć coś na inne. I tak naprawdę jak słyszę czymś kultura, to mi przychodzi do głowy, tak sobie przepraszam, też kultury bez barier. To jest dla mnie, to jest oczywiste, bo to jest taka kultura, która ma być dla wszystkich tak naprawdę w ten sposób. Ja jestem Michał Justycki. Ja pracuję w dziale edukacji w Muzeum Śląskim. Też stworzyliśmy Współpracuję z panią Dagmarą. Razem założyliśmy wystawę Gusza. Teraz dalej studiuję doktorat. Jak wygląda to? Analiza języka migowego w sztuce. Sztuka dla osób głuchych, aby lepiej zrozumieć, jak to wygląda, ten kierunek. Robimy specjalne teksty dla osób głuchych. No i dużo właśnie jest tutaj problemów. Dlaczego? Bo głusi mają problem, nie są w stanie przeczytać wszystkiego w tekście. Dlatego właśnie tutaj jest to Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Jak wygląda kultura? Dla mnie kultura jest to po prostu wyobraźnia. Może być tutaj dużo rzeczy. Na przykład jest to indywidualny temat. Możemy mówić, że jesteśmy w kulturze głuchych, ale nie tylko. Bo ogólnie my żyjemy w jednym świecie. Jest tutaj różnych rzeczy, ale ciężko powiedzieć, bo widzimy zachowanie w kulturze głuchych, ale to widzimy. Czy faktycznie to jest ciężko powiedzieć, to jest teoria. Dziękuję. Ja mam na imię Dagmara Stanosz, pracuję w Muzeum Śląskim. Jestem antropolożką kultury i historyczką sztuki. I od 12 lat w Muzeum Śląskim zajmuję się edukacją artystyczną, ale też pracuję z grupami osób niewidomych, osobami w spektrum autyzmu, od 5 lat z osobami głuchymi, więc też uczę się języka migowego. Jako antropolog kultury, kultura jest dla mnie właściwie wszystkim, co dotyczy człowieka, więc definicji jest bardzo wiele, ale wszystko to, co robimy, jakiego języka używamy, jakie teksty kultury tworzymy, to jest kultura, czyli właściwie każda rzecz. Takim ważnym też dla mnie doświadczeniem jest praca z mniejszościami narodowymi, która też dała mi jakby pewne narzędzia, które dzisiaj też przydają się w projektach, które robimy m.in. z osobami głuchymi, więc to jest też taki społeczny wymiar kultury. Może teraz uzupełnimy? Nie, bo akurat mi tutaj zabrakło słowa i tutaj dzięki niej właśnie to słowo mi przyszło. Dla mnie kultura to przede wszystkim też możliwość samoakceptacji siebie pośród znajdowania podobnych ludzi wokół siebie, tak, podobnych do siebie. Bardzo dziękujemy za przedstawienie Twoich myśli, Waszej kultury. Powiedzcie króciutko, jedna osoba, co to znaczy kultura powszechna? Co to znaczy, jak myślicie? Jedna osoba, krótki sens. Słyszących kultura jest powszechna? Wiecie, co to jest? Kultura powszechna. Polityka powszechna. Kto chce powiedzieć? Taka
taka, która łączy wszystkich, taka, która dotyczy nas wszystkich, taka, która ma ze sobą jakąś wspólną historię, jakąś wspólną tradycję i taka, gdzie no, po prostu spotykamy się jakoś wszyscy i na płaszczyźnie tych samych doświadczeń. A dokładnie, co to jest tutaj, gdzie jesteśmy, tutaj, to jest kultura? To, co się tutaj dzieje. Gdzie można dotknąć tej kultury? Ja mogę powiedzieć, że powszechna kultura to jest trudno powiedzieć, że bez kultury my jesteśmy ludźmi, żeby się porównywać, życie dwóch różnych światów, jaką mają kulturę. Czy mają kulturę, czy nie mają, nie wiadomo co powiedzieć. Czy pełni świadomi są osoby, że mają kulturę? Nie każdy. Na przykład w Afryce mają swoją kulturę. Na przykład inne różne grupy mają swoją kulturę. Tak, to już jest taka głęboka analiza, ale ogólnie jakbyście powiedzieli. Kultura. Jak można dotknąć kultury? Gdzieś pójść do tej kultury, gdzieś ją spotkać, tą kulturę. Tu na miejscu można spotkać kulturę. Tutaj na spotkaniu mamy nowe osoby, każdy ma swoją kulturę. Ci, co mają implant, gusi, słabo słyszący, razem możemy się wymieniać tą kulturą tutaj. Tutaj towarzystwo jak rodzina. Dobrze, ale nie o to chodzi. Kultura, na przykład, gdzie jest kultura? Na przykład ja patrzę na TVP, tak? Patrzę, czy to jest kultura? Kultura TVP. Czy to jest kultura? Kino, malarstwo, kultura, malarstwo, muzeum, teatr. Chodzi mi o podstawowe rzeczy. Miejsca, na przykład gdzie ja pójdę i troszeczkę przyjmę tej kultury. Gdzie na przykład? Na przykład teatr, kino, jakieś wystawy, jakichś obrazów. Ważna też jest rozmowa. Tak, tu już jest głęboko, ale podstawowe rzeczy. Na początku jest słowo, a potem się buduje tą sztukę i się wiąże się i się rozwija tą sztukę, tą kulturę. Na początku jest słowo. No ja myślę, że to właśnie jest teatr, kino. Ogólnie sens, kultura powszechna, podstawowe. Kino, teatr, wystawy, różne malarstwa na przykład, sztuka, rzeźby, podstawowe, takie powszechne dla każdego, prawda? Dla mnie jeszcze też kultura jest w tym, w jakim kraju się urodziliśmy. Tu też tworzymy jakąś odrębność narodową, plus rodzina, plus jakby mass media, o którym było wspomniane i w tym sztuka, obrazy i tak dalej, czyli coś. Dlaczego ja pytam? No bo powszechna kultura dotyczy każdego, prawda? Każdego indywidualnie. A ja was pytam, jak wy odbieracie kulturę? Na przykład ja przychodzę do kina chętnie, czy nie bardzo, do teatru chętnie przychodzę, czy tak nie bardzo. Jak wy to odbieracie? Potrzebujemy, czy nie potrzebujemy? Na przykład na swoje zachowania, jak patrzę na siebie, prawda, to jest trudne pytanie. Będą zawsze tutaj będą same trudne pytania. Na przykład bez kultury, no, kto powie, że jest bez kultury? Na przykład patrzę na kogoś i widzę, że ktoś nie ma kultury, że jest brak kultury przy zachowaniu, że jest inna kultura w zachowaniu. To potem jeszcze będziemy rozmawiać o tym, o głębszych takich kwestiach kultury, o osobowościach. Ale pierwsze pytanie, wy, jak myślicie, potrzebujecie kultury powszechnej?
Na przykład kino, potrzebujecie pójść do kina, do teatru, potrzebujecie pójść, na przykład zobaczyć rzeźby, czy to jest nieważne, jak myślicie? Jak wy to czujecie? Wy osobiście? Potrzebujemy jakby kultury, potrzebujemy dostępu do niej, dlatego że to w jakiś sposób włącza na całość społeczeństwa. Natomiast pytanie jest też trochę takie, na ile ona jest dostępna dla osób, które mają inne potrzeby, na ile możemy z tej kultury skorzystać, bo w przypadku naszym jakby tej kultury trochę nie ma. W momencie jak nie ma tłumacza, jak nie ma napisu, nie ma kultury. I to jest też taki bardzo duży dylemat, to w takim razie, w jaki sposób funkcjonować bez tej kultury. W związku z tym tutaj też się trochę pojawia się potrzeba stworzenia takiej jakby trochę własnej kultury, a może nie, ale to też trochę izoluje od tej kultury powszechnej. I tutaj wydaje mi się, że jest dużo takich dylematów, nad którym trzeba się po prostu pochylić. Bardzo dziękujemy, że to powiedziałaś. Super. To prawda, za chwilkę będziemy też rozmawiać o dostępności kultury, za chwilkę, ale najpierw was zapytam, czy my potrzebujemy tej kultury? Może bo ja tak słuchałam i tak dalej. Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie w ogóle, ale dobra. Słuchajcie, to jest tak, że dla mnie kultura to jest taka, to jest przekaz informacji. To jest tak, że kultura jest stworzona przez ludzi i ludzie, którzy stworzą kulturę, mają jakiś swój cel. I oni próbują przez tą kulturę przekazywać coś, co ludzie chcą, żeby inni myśleli w ten sposób. Czyli na przykład tak jak było podstawowe, teatr, kino, malarstwo i tak dalej. No to uważam to, czyli jeżeli powstaje kino, my oglądamy, my odbieramy jakieś emocje, odbieramy jakieś informacje, czyli te osoby, które tworzą kulturę, chcą nam coś przekazywać, tak? I to jest ważne, więc pytanie jest takie, czy damy radę bez kultury? Nie, bo inaczej nie mamy w jaki sposób odebrać informacje, emocje, zrozumieć innych ludzi i tak dalej. To jest ważne, prawda? Tak samo malarstwo. Malarstwo to jest po prostu malowanie, nie wymaga tekstu, to wystarczy patrzeć na obraz i każdy może inaczej myśleć, odebrać swoje emocje. Więc bez kultury chyba nie da się takiego, ale to jest moje zdanie. Zgadzam się, tak. A jeszcze pytam, bo tak, przekazywanie informacji, tak, jak najbardziej, masz rację, ale czy potrzebujemy? Czy potrzebujemy chodzić do kina, do teatru i tak dalej? Czy nie potrzebujemy tego? Do teatru, jak ja chodziłam, ale się wycofałam. Dlaczego? Bo to nie jest mój świat, nie moja kultura. W teatrze ludzie rozmawiają, patrzę się na tłumacza, skupiam się, a nie widzę spektaklu, nie widzę to, co jest na teatrze, więc gubię tą wystawę, więc dlatego ja się wycofałam. Ważne, żeby też była kultura, w tym język migowy. A to nie jest problem, żeby był migowy. O to mi chodziło właśnie, super. Ja lubię chodzić do kina. Czasami na przykład jakiś film z napisami, jakiś zagraniczny film z napisami, na przykład fundacja organizuje, tłumacza. Dla mnie, no tak, potrzebuję tego. Dzięki temu to mi to daje radość, przyjemność, też rozwija, dzięki temu się rozwijam. Jakieś inne, nowe rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałam i to mi pomaga w rozwoju. Bez tego nie wyobrażam sobie tego. Lubię chodzić też do teatru, podobnie jak tutaj mówiła koleżanka, no, jak nie ma tłumacza albo są napisy, no na co mam patrzeć, prawda? Czy na spektakl, czy na napis, czy na tłumacza, no to jest problem. Tak, jak chodzę, też mi to daje rozwój, prawda? Więc jest to potrzebne. Dziękujemy. Chciałam na przykład powiedzieć, że kiedyś byłam jakby w teatrze na takim przedstawieniu, w którym była duża przestrzeń. Jakby nie było tam tłumacza, ani napisów, ani nic. Jakby prawie nic nie rozumiałam, nie? I przez to, że jakby nie ma też takiej dostępności, to mnie po prostu zniechęca do korzystania z takiej kultury.
bo tylko patrzę, ale nic z niej nie rozumiem, więc ja też jakby się włączam. Z kolei jak jest takie małe pomieszczenie, też byłam w takim teatrze na przedstawieniu, w którym mała przestrzeń była, nawet mniejsza niż tutaj. I po prostu już dużo lepiej rozumiałam, tak z 70% może. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby się... Zobaczymy, ile wytrzymają z tą ręką do góry, prawda? Proszę bardzo. Potrzebujemy kultury, bo dzięki niej możemy gdzieś przynależeć. Bez kultury nie przynależymy nigdzie. Jakby potrzebujemy kultury powszechnej. Problem tylko z tym, że czy możemy powiedzieć, że kultura obecnie jest powszechna? Bo wydaje mi się, że nie. Bo dla mnie kultura powszechna powinna się równać kultura dostępna dla wszystkich, niezależnie od wszystkiego. Obecnie tak nie jest, więc jeśli mówimy o czymś, co dotyczy wszystkich, to faktycznie powinno być to dostępne, inkluzywne i po prostu otwarte na każdego odbiorcę. I chociażby przez to, że kultura daje nam możliwość odbioru przez napisy, tłumacza, jakby staje się dopiero dostępna dla użytkowników słabosłyszących czy głuchych. I wtedy możemy mówić o kulturze powszechnej, dla mnie przynajmniej. Możemy żyć bez kultury, tylko byśmy tylko wtedy chyba albo jedli, spali i tyle. Takie proste życie byśmy mieli. A kultura, no to daje nam trochę barwę, daje nam pokarm dla mózgu, żebyśmy bardziej kreatywnie podchodzili do życia. Też kultura, co to znaczy? Na przykład inna wiara, różne miasta, różne jedzenia w różnych kulturach. Tak, dokładnie, różne grupy. Dobrze, proszę. Wydaje mi się, że przez czasami taki brak dostępności, nie rozwijamy się i jakby mamy takie braki po prostu, że wtedy jakby mniej wiemy o świecie.